Witam serdecznie. Dziś parę słów o tremie. Nie będę mówił, czym jest trema, bo wszyscy to mniej więcej wiemy, a z naukowego punktu widzenia można poczytać. Będę mówił o tym, jak można sobie radzić z tremą. Podzielę się kilkoma spostrzeżeniami i ćwiczeniami. Przede wszystkim to, co mówiłem w podcaście numer 4, wyobrazić sobie przebieg całego wystąpienia publicznego. I oprócz aspektu muzycznego, że wyobrażamy sobie muzykę i wyobrażamy sobie nasz aparat gry, nasze ręce, nogi, to możemy również bardziej przeżyć emocjonalnie to wystąpienie. W jakiś sposób związać je z unikatowością, z aspektem, że nie można tego powtórzyć, z aspektem lekkiego zagrożenia, lekkiego lęku. Możemy też ubrać się jak do egzaminu i zasiąść przy instrumencie, tak jak będziemy przy egzaminie czy przy koncercie. Kładziemy w takiej sytuacji nuty na pulpicie instrumentu i przeżywamy w wyobraźni całe wystąpienie. Oprócz tego proponuję też wielokrotne, parominutowe przeżywanie tremy. Tak, żeby sobie wyobrazić, że czas naszej gry się zbliża i czujemy pewne zagrożenie. Możemy zamknąć oczy, możemy się też możemy położyć ręce na twarz i zagłębić się w uczucie lęku. I spróbujmy, aby ten lęk tak przetrawił nas od wewnątrz, nie po to, żeby się do niego przyzwyczaić i go powielać podczas gry, absolutnie, ale po to, aby on się wypalił wcześniej. Uczucia mają taką zdolność wypalania się. Teraz można wypalić lęk i wypalić tremę. I trzecia rzecz, nagrywanie się. Nagrywanie się przed graniem publicznym, przed lekcją ostatnią, albo nagrywanie się podczas lekcji. W ogóle potraktowanie ostatniej lekcji jako próby generalnej przed egzaminem, przed koncertem. Próba generalna to nie tylko próba orkiestry czy chóru, ale to może być indywidualne wykonanie repertuaru. Nagranie takiej próby jeszcze bardziej nas mobilizuje, w pewnym sensie stresuje, ale przyzwyczajenie do tego stresu jest jak najbardziej dobre, aby opanowywać tremę. I na koniec jeszcze parę refleksji, może nawet natury filozoficznej, jak podchodzić mentalnie do gry, do wykonania publicznego, aby zmniejszyć tremę. Nawet zmniejszenie tremy nie jest tutaj celem, ale jest efektem ubocznym, bardzo pożytecznym. Mianowicie chodzi o to, aby znaleźć dobrą motywację gry. Po co gramy? Dlaczego gramy publicznie? Mamy jakieś ambicje skończyć studia, zostać muzykiem koncertującym, ale to w dalszym ciągu nie jest ostateczna motywacja. To są jakieś kroki do osiągnięcia celów. I teraz możemy mieć różnorakie motywacje naszego grania. Może to być motywacja artystyczna, może to być motywacja finansowa, może to być motywacja nieuświadomionych potrzeb albo pragnień, aspiracji wewnętrznych. Może to być aspiracja bardziej egoistyczna albo altruistyczna. I w momencie, kiedy motywacja naszego grania jest bardziej egoistyczna, wtedy przychodzi więcej tremy, wtedy przychodzi więcej lęku, ponieważ zabiegamy o siebie samego. Na przykład o tym, jak będą o mnie mówić po wykonaniu, co będą o mnie pisać w gazetach lub w internecie, jak ja wyjdę w oczach
nauczycieli, w oczach kolegów, w oczach własnych. I w takiej sytuacji trema się może nawet zwiększać. Natomiast jeżeli zmienimy ten fokus z nas na innych, to trema automatycznie zacznie się zmniejszać. To znaczy mamy myśleć o tym, że gramy dla innych. Mamy przestać myśleć o tym, jak inni nas będą widzieć, ale my mamy widzieć naszych słuchaczy, my mamy o nich pamiętać. Wychodząc na scenę, zasiadając przy instrumencie, mamy pomyśleć, jak ja uszlachetnię innych. Dlatego zachęcam do refleksji, jaka jest moja motywacja, z czym wychodzę i do kogo wychodzę z moją grą. Wtedy się okaże, że ewentualne błędy tekstowe, małe mankamenty, które się każdemu mogą przytrafić, nie mają takiego znaczenia, ponieważ ja idę za moim przesłaniem gry. I teraz też zastanówmy się, jakie jest przesłanie naszej gry. Jakie jest przesłanie mojej gry. Może być przesłanie różnorakiego aspektu. Może być przesłanie estetyczne, artystyczne, przekazanie piękna, przekazanie jakiejś prawdy filozoficznej czy religijnej. Myślę, że w repertuarze organowym przeważa ten aspekt religijny. To znaczy kompozytorzy pisali utwory do tekstu religijnego i teraz my, kiedy wykonujemy te utwory, powinniśmy się skupić na wymiarze i przekazie tego tekstu. Jeżeli się skupiamy na przekazie nut, czy w ogóle na odgrywaniu, na wykonywaniu nut czy dźwięków, no to nie jesteśmy w tym przekazie, który stał u celu skomponowania utworu. A więc pomyślmy mówiąc językiem bardzo górnolotnym, wręcz o misji naszej gry. Że wychodzimy i mamy do realizacji jakąś misję. Kiedy mamy misję, kiedy człowiek ma misję życiową, ma siły, ma energię, przestaje się bać. I o to chodzi też w opanowaniu tremy. A jeśli prezentowane w moich filmach treści są według Ciebie przydatne i wartościowe, proszę subskrybuj kanał lub wciśnij polubienie. To będzie dla mnie sygnał i motywacja, aby tworzyć kolejne materiały. Dziękuję.